Czy zdarzyło Wam się kiedyś oszukiwać w grach wideo? Nie bójcie się, nie powiem Waszym rodzicom. Oni już wiedzą. Historia stara jak świat. A właściwie od kiedy tylko gatunek ludzki zdecydował się stworzyć jakąkolwiek grę. Kiedy coś ma jakieś jasno określone zasady, to prędzej czy później pojawi się ktoś, kto będzie chciał je złamać, by zyskać przewagę nad przeciwnikiem. The aimbot just fucking broke again, man. No i cóż, gry komputerowe wcale nie są od tego wolne. Pewnie można liczyć na dobre serce dewelopera czy naszego przeciwnika, albo atakować oszustów specjalnym oprogramowaniem wykrywającym to, co próbują zrobić z kodem gry. Just right at every. Wait, what the? No ale prawda jest taka, że po prostu nie da się złapać ich wszystkich. Who's that Pokemon? Oszukali mnie banda złodziei polskich. Dzisiaj przygotowałem dla Was parę gier, które w bardzo kreatywny sposób podeszły do tematu karania cheaterów. No bo pewnie można takiego po prostu od razu wyrzucić z serwera, ale zanim to można się takim cheaterem troszeczkę pobawić. A naszą dzisiejszą listę zaczynamy od najnowszej propozycji Valve, czyli twórców Half-Life'a czy Counter-Strike'a. Chłopaków najwyraźniej strasznie znudziły prace nad CSM2, bo postanowili oni stworzyć krzyżówkę gry z perspektywy trzeciej osoby oraz gry MOBA. Chociaż o samej grze przez długi czas nie można było mówić, chociaż grało w nią już wtedy ponad 50 000 graczy, tak teraz do playtestów może trafić każdy, z zaproszeniem. Deadlock, bo taki jest jej tytuł, zdecydował się pocisnąć całkowitą bekę z oszustów, bo gdy gra wykryje takiego, to przeciwny team przystępuje do głosowania. Jakiego zapytacie? Mogą oni zdecydować, czy wyrzucić cheatera z gry, czy zamienić go w żabę. Wybierając tę drugą opcję, hero z oszusta zamienia się w płaza i jedyne co może robić, to skakać po mapie. Żaby nie potrzebuje, ale Valve, jakbyście zadbali o to wykrywanie i banowanie oszustów w Counter-Strike'u 2, to byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Ale zostańmy jeszcze na chwilę przy nabijaniu się z oszustów przez cały serwer. Chociaż w tym przypadku sami gracze nie mają żadnego wkładu, tak mogą podziwiać efekty anty-cheata w samym świecie gry. Jeżeli w Guild Wars 2 jakikolwiek gracz został złapany na robieniu złych, nielegalnych rzeczy, to po takiego gagatka przychodził sam ponury żniwiarz, który był znacznie większy niż gracze, a do tego posiadał jedną unikalną umiejętność. Ten, kogo trafił, trafiał na wieczną banicję. Łamanie zasad nie musi jednak koniecznie oznaczać bycia cheaterem, bo to da się zrobić nawet bez dodatkowego oprogramowania. No i co wtedy ma zrobić deweloper? No bo z jednej strony pewnie ta osoba zabiera innym przyjemność z gry, no ale z drugiej nie można temu komuś gry po prostu zabrać. No ten ktoś kupił ją za swoje ciężko zarobione pieniądze. Co więc wtedy robimy? Możemy zerknąć na to, co zdecydowało się zrobić Rockstar Games z takimi gamoniami w GTA Online. Jeżeli taki nicpoń będzie ciągle niszczył osobiste pojazdy innych graczy, notorycznie opuszczał lobby po rozpoczęciu fuszki, będzie zgłaszany przez innych graczy jako griffer i niszczyciel dobrej zabawy, a do tego będzie wyrzucany z lobby głosowaniami, to taki ktoś ma bardzo duże szanse, by zostać oznaczonym jako ktoś z niesportowym zachowaniem. A czym to się objawia we właściwej grze? Ano tym, że gracz taki będzie przydzielany tylko do serwerów z graczami, którzy również mają tę łatkę. A wisienką na torcie jest czapeczka, którą dostają tacy gracze, taka bielutka z napisem Dance. Osobiście nigdy tam nie trafiłem, ale spodobał mi się komentarz kogoś, kto już tam był. Raz wylądowałem w takim lobby na kilka dni. Przysięgam, to w zasadzie banda kolesi, którzy powinni być w psychiatryku. Wszędzie tatuaże na twarzach, makijaż klauna albo jokera i wszyscy po prostu brutalnie ścigający się nawzajem. Mój kontroler stale wibrował od wszystkich eksplozji. Musiałem wyłączyć opcję wibracji i prawie całkowicie wyłączyć dźwięk z powodu ciągłych syren policyjnych. To było szalone. Podobny mechanizm, ale w stosunku już do cheaterów wspomagających się specjalnym softem, zastosowano w naprawdę wielu grach. Max Payne 3 na przykład w trybie multiplayer wyrzucał wszystkich oszustów do jednego lobby, co potem w podobnej formie trafiło do Fall Guys. Tam, jeżeli w danym regionie uzbierało się wystarczająco dużo oszustów, to gra tworzyła wyspy cheaterów. No, musicie przyznać, że wygląda to cholernie zabawnie, kiedy lobby pełne cheaterów jest zmuszone do sprawdzenia, czyje cheaty są najlepsze, bez uprzykrzania gry grzecznym graczom. A co gdyby z samego faktu łapania i banowania cheaterów zrobić rozrywkę dla innych graczy, a nawet dla tych, którzy tej gry w ogóle nie mają? Na taki pomysł wpadli m.in. twórcy H1Z1, obecnie praktycznie martwej gry, która miała być odpowiedzią na DayZ.
które nadal do dziś funkcjonuje. Twórcy gry organizowali livestreamy, w których przeczesywali serwery w poszukiwaniu oszustów. Uzbrojeni w specjalny panel debugujący, pozwalający im na obserwowanie gracza w czasie rzeczywistym, nabijali się z nieudolnych oszustów razem ze swoim czatem. Moim ulubionym klipem z tych łowów była sytuacja, w której cheater był za daleko od innych graczy, przez co nie dało się potwierdzić jego paskudnego sekretu. Karto, deweloper, zespawnował za nim auto, czego cheater nie zauważył i od razu popędził w kierunku najbliższego gracza, odpalając swojego aimbota. Czasami jednak znalezienie oszusta nie jest takie łatwe, bo ten nie musi wcale być głupi i jeżeli dobrze się ukrywa, to zadanie może być znacznie utrudnione. Wróćmy więc na chwilę do Valve i ich jeszcze jednego dziecka, jakim jest Dota 2. Powiedziałem dziecka, a nie niechcianego bachora. W 2023 roku twórcy gry ujawnili istnienie specjalnej pułapki na cheaterów buszujących w pamięci gry. Jedna z aktualizacji dodała sekcję danych w kliencie gry, która nigdy nie była odczytywana podczas normalnej rozgrywki. Pamięć ta mogła jednak zostać odczytana przez zewnętrzne narzędzia, które wykorzystywały exploity do wykrywania i udostępniania wewnętrznych danych normalnie niewidocznych dla graczy. Aby pułapka, honeypot, był skuteczny, Valve musiało jedynie czekać i obserwować, które konta próbowały odczytać cokolwiek z tego tajnego obszaru pamięci. W ten sposób aż 40 000 oszustów dostało permanentnego bana, a Valve zapewnia, że exploit pozwalający na realizację tego planu został załatany. Coś podobnego można zaobserwować w pewnym symulatorze łodzi, ale niestety tam banowani są nie tylko cheaterzy, bo rykoszetem dostają uczciwi gracze. W Escape from Tarkov cheaterzy to naprawdę przeogromny problem i w sumie główny powód, dla którego sam przestałem w to grać. お前はもう死んでいる。何？ Battlestate Games próbuje ciągle się prześcigać z coraz to wymyślniejszymi hakami, ale najpopularniejszą teorią wśród graczy jest to, że oszuści są twórcom na rękę, bo Tarkov rzadko trafia na promocję i każda taka dodatkowa kopia to dosłownie dolary za darmożkę. Swego czasu bardzo popularnym hakiem był loot vacuum, czyli po prostu odkurzacz do lootu. Przez to, że zawartość wszystkich pojemników na mapie była po stronie klienta, cheaterzy potrafili zawinąć najbardziej kosztowne rzeczy do swojego plecaka już na samym początku rajdu. Ale obecnie gra zmaga się z innym problemem. Chociaż odkurzacz został załatany, tak teraz cheaterzy dobrali się do przedmiotów testowych, które nigdy pod żadnym pozorem nie powinny znaleźć się w posiadaniu graczy. No ale niestety w to posiadanie trafiły za sprawą cheaterów. I tu historia się nie kończy, bo przedmioty te mogą trafić do uczciwych graczy albo przez czarny rynek, albo przez handlarza, Fensa, który przez przypadek może sprzedać taki przedmiot, gdy zginie z nim cheater. Mało tego, oszuści zaczęli reklamować siebie i swoje cheaty za pomocą takich właśnie przedmiotów, a konkretnie nieśmiertelników, który posiada każdy z graczy. W tym przypadku unikalny, przeznaczony dla eventów organizowanych przez Twitcha, został przerobiony tak, by wyświetlał reklamę haka. Miejmy nadzieję, że to jakiś wielki plan Battlestate, bo póki co cierpią gracze. Ale grą, która radzi sobie z cheaterami, jest Call of Duty i metody przez nią stosowane są naprawdę ciekawe. Ricochet, czyli anti-cheat zastosowany w grze, od premiery Modern Warfare 2 wprowadził bardzo ciekawą pułapkę na graczy lubujących się w wallhackach i aimbotach. Jeżeli gra wykryje, że coś takiego ma miejsce, to podejrzanemu graczowi zaczną pokazywać się halucynacje, a konkretnie halucynacje innych graczy. Halucynacje te są kopią innego gracza na serwerze. Wiecie, żeby nie była to stojąca w miejscu postać, a sama gra potrafi wrzucić je w miejsce, do którego zwykli gracze nie mają dostępu albo po prostu go nie widzą. Halucynacje więc mogą być dosłownie w ścianie, myląc w ten sposób i wallhacki, i aimboty. Ale czasami deweloperzy lubią sobie pośmieszkować nawet z tych lubujących się w grach dla jednego gracza. Jednym z moich ulubionych przykładów jest Tomb Raider 2 z 97, ale ten kod działa też w remasterze z 2024. O co chodzi? Ano o to, że jeżeli zastosujemy następującą kombinację, krok do przodu, krok do tyłu, trzykrotny obrót w lewo lub w prawo, a następnie skok do tyłu, to Lara eksploduje. Pomysł ten jest najpewniej nawiązaniem do mitycznego kodu do pierwszego Tomb Raidera, który rzekomo rozbierał Larę. W tamtym przypadku również konieczne było skorzystanie z konkretnej sekwencji ruchów bohaterki, piruetów i kroków. A wy o jakich metodach nabijania się z cheateru słyszeliście? Napiszcie komentarz, a ja zbadam sprawę.